Dolina Omo, Etiopia. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze żyje aż 17 plemion. Drugim co do liczebności jest plemię Hamer, w którym odnalazłam bohaterki tej opowieści. Ich los, ich historie rozdarły na kawałki moje serce, bo to właśnie w plemieniu Hamer spotkałam najsmutniejsze oczy na świecie. And look at in this morning how Haman women are strong. From which kilometer they are carrying that huge and big woods, dry woods now. And they are much more suffering and they are very hard worker here in Omo Valley. Omo, jedna z najdłuższych rzek Etiopii, przecina najbardziej dziki obszar tego kraju. Kraju, w którym znaleziono szczątki pierwszych przodków człowieka. Dolina rzeki Omo należy do nielicznych już na świecie miejsc, niemal całkowicie odosobnionych, niedostępnych i nieskażonych cywilizacją. Warunki życia w plemieniu Hamer są trudne, a problemy pozornie podobne do tych, z jakimi zmagają się mieszkańcy plemion w wielu krajach Afryki. Jednak kobietom i dziewczynkom Hamer to nie natura, lecz ludzie zgotowali tragiczny los. Kali to ktoś znacznie więcej niż tłumacz i przewodnik. To jeden z niewielu członków plemienia Hamer, któremu udało się uciec z wioski i wbrew swojej rodzinie zdobyć wyższe wykształcenie. Nie udało się to żadnej z jego sióstr. I was born here in Hamer and I was grow up here. My father doesn't like and doesn't want to send me to the school. My father tried to grab me from the school and tried to take me to the village and take me to hide to the far away that the place that I don't know to come back to school. And I stayed at the village with him and looking after the cattle and doing something that he ordered me to do until I become 14 years old. Suale poznałam już pierwszego dnia. Przy kawie pitej z tykwy wyznała mi, że wkrótce siłą zostanie wydana za mąż. Za starszego mężczyznę, którego nie kocha i którego nie chce poślubić. Mam nuwale. Wadmana kanuda nukunuda sinuda lakhentunuda nasida warsenashkan. Anna wadimani. No wadman indasan. Agala intesa gardini. Gudang ko sa namoy ni. Lojil. Orang kradono. Namba sa namoy ni. Imbasa namu wad. In Hamar, the woman can't say, I love this guy and I want to marry this guy. Maybe he can marry her as a second wife. So the first marriage is always Arranged by the family. Yeah. Maybe his family is arranging for him another wife, but he can steal the girls and take to his family. In this situation, he can marry that girl. But at that time, maybe he loves the girl, but the girl doesn't love him. Still. Yes. Yeah.
You want to have babies? Yeah, I don't Entah tak ada teh. I don't want even to have a baby now, she said. innonti isa wadi manar innonti inta senin diasa inta qanil kama noqonil inta qalba oni innonti inta danil imal baxa war innonti isa wadi manu Jestem właśnie w chacie w plemieniu Hamer i dziewczynki właśnie robią kuskus na kolację. W chacie jest bardzo gorąco, dziewczynki gotują tu już od chyba godziny. No i wszystko robią oczywiście same. Same podpalają ogień, same mielą sorgo, same robią kaszę, same robią warzywa i siedzą tutaj właśnie w tym ukropie i gotują dla całej rodziny. Mana ai da bisa ta kacau bamjir ai na. Ai arwana jadi. After she brought from her village or from her family to his family, she can again shave it, her hair. Yeah, she will shave her hair, and she can stay at the home for about 6 months. 6 months without seeing the people. Only she go out for the toilet. Yeah. Jesteśmy w miejscu, gdzie żyją plemiona Hamer. Dziś jest święto Ukuli Bula, czyli moment inicjacji mężczyzny. I z tym świętem wiąże się też ceremonia biczowania kobiet przez mazę, czyli przez mistrza ceremonii. I właśnie za moimi plecami odbywa się to biczowanie. Wszystkie kobiety, które się tutaj biczowały, to jest rodzina Ukuli i one wszystkie biczowały się właśnie dla tego chłopca za mną, który dziś ma swoje święto inicjacji. Podczas biczowania kobiety Hamer nigdy nie krzyczą, nie płaczą, znoszą ból z kamiennymi twarzami. No, every girl can be beaten. Yeah, every girl can be beaten because it's tradition. It's one of the biggest festival or the ceremony in a Hammer. Getting married and becoming a man is kind of the big traditions in Hammer. You know, because you are going to have a family. You know, so all your relatives, all your sisters, you know, all your families are initiating you. Are empowering you, are motivating you to do something best in your future. Only family can be beaten at the bull jumping ceremony. But every family has a jumping ceremony, have a wedding ceremony. Because of that, all the women are going to be beaten. Po całej ceremonii biczowania teraz właśnie udajemy się w kierunku miejsca, gdzie młody Ukuli, czyli chłopiec, który dzisiaj ma inicjację, będzie skakał po grzbietach byków i krów. I te kobiety oczywiście idą całe zakrwawione świętować właśnie tą inicjację i to wielkie święto. W szkole podstawowej zbudowanej dla dzieci Hamer uczy się obecnie tylko jedna dziewczynka, Bono Kale.
Skąd ta ogromna dysproporcja? Dlaczego dziewczynkom wciąż zabrania się edukacji? Like girls who went to school are not going to be beaten. Hamar people are worried about that. They don't want to lose their cultures and tradition and the custom. These the girls who go to school are practicing a different culture, and their teachers been telling them not to be a beaten. And they are going even to school. They can learn, and they can understand something good and something bad. Yeah. They understand that getting whipped or getting a beaten is kind of harmful tradition. Tamaran inta tamaran. Isada. Arra na tamaran garon. Isa. Suni mo ya zaga eno ada marun. Inta zaga das international ina minka ina imaisin idan. Eish bayana. Kak tamaran mo na tamaran. Tamaran. Golu mbay. Kya gashata? Gashata ne. Yeah. Dziewczynki często są wydawane za starszych od siebie mężczyzn i wcześnie zostają wdowami. Nie mogąc ponownie wyjść za mąż, stają się głowami rodzin i muszą wykarmić swoje dzieci. To właśnie wtedy mogą podejść do swojego brata, pokazać mu poranione plecy i powiedzieć: biczowałam się dla ciebie, teraz ja proszę o pomoc ciebie. Właśnie na arenę wkroczyły byki, wybiczowane kobiety, czyli rodzina Ukuli siedzi tuż za mną. Jeszcze inne kobiety ciągle proszą Maza o to, żeby ich wybiczował. No i za chwilę zacznie się punkt kulminacyjny tego dnia, czyli skakanie przez Ukuli, czyli chłopca, który przechodzi tę inicjację po grzbietach byków i krów. There is some like communicable disease around, you know, and even the 3-4 women can be beaten by the same stick. Yes. And this blade is bleeding on that stick, you know, and this is also is exposing them to the different kind of disease, you know. But only once in her life, or she... Ang kanda no ko ke bulan kala bisha kanda mo lele ke ba ula kanda ndo ba. Nkala bishqan agardi. Ke bulan ka bisha kanda mo kula bulan ko kanda ndo de. On isin ko apatan madan Madan patali. One times. Many times. Yeah. Dzisiaj jest drugi dzień świętowania, czyli Iwangadi. Kobiety, które wczoraj były biczowane, dzisiaj gotują i sprzątają nie tylko dla Ukuli, który już jest mazą, ale także dla innych mężczyzn. Są zabijane kozy, są wąchane odchody z jelita dla zdrowia. Cały dzień widzieliśmy, jak kobiety przynoszą drewno na tę imprezę, jak mielą sorgo na tę imprezę, więc w zasadzie kobiety dalej ciężko pracują, a mężczyźni po prostu się bawią. Nine agreement went to Arna. 9 telling you. Kula ana mas tana farin gra wa adab non. Ina mais nice zarsin sadu raida. Dar sulu jeta. Dar sulu. Wano pri woncha in qalta wan in bala inni gaidi. E mana qalta gai mdu. Ke der pot won ke qala. Sama amsa. Sama. Boys and men also have some painful traditions, or Not really. I think the man can have at the age of 8 or 10 can have the circumcision. Yeah, that's the only the painful traditions that the men can practice. But I don't
I think there is no other painful things that they can do. Dziewczynki i kobiety Hamer są biczowane nie tylko podczas święta Ukuli Bula, ale również z błahych powodów. Jedna z kobiet ostatnio była biczowana za to, że nie przyniosła z targu wystarczającej ilości tabaki dla swojego męża. Inna, ponieważ z powodu bólu odmówiła w nocy stosunku. Każda blizna ma swoją historię. Zbliża się zachód słońca, przyszła burza. Dziewczynki stają się coraz odważniejsze, tańczą coraz chętniej. No, przewaga liczebna mężczyzn jest widoczna, ale teraz zaczyna się ta miła część święta, czyli moment, kiedy dziewczynki przez chwilę nie pracują, przez chwilę mogą tańczyć. Przed rozpoczęciem dzisiejszego dnia, kiedy znowu rano będą szły z drewnem. W świecie Hamer kobieta, która ma na plecach zbyt mało blizn, nie zasługuje na mleko i kozie mięso. Blizny to odwaga i siła. Ich brak to słabość charakteru i wstyd. Gashante Kimbi. Yanashon. Gashante Kimbi. Translate, please. Do people marry 2 or 3 wives and it's possible to marry your husband, she said. No, only one wife and only one husband. Not really, she said. You are Katifayene. You? Yeah, fayena kida nagsaday. Ay, la. Kadang garay stuck into yat kaya na ba? Maybe I'm not loving him, but maybe I'm trying to find another husband and go somewhere. I will be hidden and go hiding myself in somewhere else. Bardzo trudno mi jest podsumować te kilka dni spędzonych tutaj, ponieważ widziałam bardzo trudne i brutalne rzeczy. Widziałam, jak wygląda cierpienie kobiet w tym miejscu, ponieważ to właśnie dziewczynki wykonują najcięższą pracę. Noszą na plecach wielkie, ciężkie, drewniane belki. Są biczowane przez maza podczas święta Ukuli Bula. Mają robione blizny na ciele, które mają dodać im piękna. Wychodzą za mąż, jak są jeszcze tak naprawdę dziećmi. Nie mogą wybrać swojego męża, nie mogą poślubić tego, kogo kochają. Często stają się kolejnymi żonami swojego męża i niestety nie mają nic do powiedzenia. Nie mogą nawet uciec, bo rodzina męża lub nawet rodzina dziewczynki może ją znaleźć i po prostu przyprowadzić z powrotem do męża, który wymierzy jej karę za to, że uciekła. Dziewczynka Hamer może mieć chłopaka, ale wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli zajdzie w ciążę przed ślubem, a przecież nie może wyjść za mąż za tego, kogo kocha. Prawdopodobnie zostanie zabita. W najlepszym wypadku jej dziecko zostanie usunięte. Nie w szpitalu, tylko w wiosce zostanie dokonana aborcja. Ale niestety w większości przypadków taka dziewczynka jest zabijana. Ostatniego dnia Suale zapytała mnie, czy mogłabym być kobietą Hamer. Odpowiedziałam jej, że nie jestem wystarczająco odważna. Nie jestem na tyle silna. W głębi serca wiem jednak, że to nie jedynie o siłę chodzi, ale o życie bez miłości i czułości. O życie bez możliwości wyboru.